Pewnie wszyscy widzieliście już najnowszy trailer Security Breach, dostaliśmy konkretne informacje, znamy już daty premiery gry, po drodze dostaliśmy sporo na temat gameplayu, masę porządnych cinematików. Gra wychodzi 16 grudnia za około 1,5 miesiąca. Można się przygotować mentalnie, finansowo. Niedługo dostaniemy tą grę. Dlatego przyda się nadrobić wszystkie teasery do tej pory. Ostatnio mówiłem o drugim odcinku Freddy and Friends i teraz mogę powiedzieć naprawdę dużo o tej serii kreskówek. Choć oczywiście więcej będę mówił o trailerze niż o kreskówce. Freddy and Friends On Tour skończyło swoją historię na 4. odcinku. Foxy dostał kawałek pizzy i dołączył do zespołu. Dobre zakończenie. Bonnie niestety nie zrobił nic magicznego podczas 3. odcinka, ale miał mocne zakłócenie na twarzy. Kreskówki najwyraźniej już się skończyły, bo historia doszła do finału, strona jest zniszczona, 4. odcinek był mocno uszkodzony, data premiery też jest już znana, więc nie potrzebujemy następnych odcinków. Jest dużo powodów, żeby uważać, że to już koniec. Sealul oczywiście może zrobić coś więcej, ale wydaje mi się, że to byłby już zupełnie inny filmik. Że jakiś krótki teaser, w którym słyszymy Williama, ale go nie widzimy. Mógłbym zaakceptować jakąś sylwetkę co najwyżej, ale bez pokazywania jego pełnego wyglądu. Opcjonalnie zupełnie inną kreskówkę, może coś z glamrockami, ale wydaje mi się, że więcej dostaniemy dopiero w samej grze. Strona PlayStation zasugerowała, że będziemy mogli odtworzyć te kreskówki wewnątrz gry. W 4. odcinku dostaliśmy ciekawy easter egg. Przy niektórych zakłóceniach widzieliśmy żółty kolor, więc ktoś postanowił pozbierać te momenty i udało mu się złożyć z tego głowę glitch trapa, patrzcie na ten żółty kształt. Kreskówka Freddy and Friends pokazała nam parę nowych postaci z gry, a trailer pokazał znacznie więcej. Roboty z pierwszego filmu to już raczej na pewno personel Pizzaplexa, staff boty tak zwane. Ludzie mówili, że to jest Chica, ale teraz wyraźnie już widać, że tak nie jest. Wygląda też na to, że ich otwarte usta nie są tak naprawdę otwarte, a jedynie narysowane. Mam też napisane In your dreams, w twoich snach na ciele. Zastanawia mnie, czy staff to rzeczywiście jakiś skrót. Miałby on znacznie inne znaczenie, teraz skoro wiemy, że staff to roboty. ST at Freddy Fazbear's. Były też wielgachne ręce, ludzie porównywali je do Mengel, ale nie miało to dużo sensu, bo części były spójne między sobą, to nie była kupa losowo dobranych elementów. Okazało się, że ten podejrzany robot to tata Musicmana. Iż ludzie uważali, że zwyczajny Music Man jest przerażający, ale ten tutaj chyba idzie parę kroków dalej. Pojawił się też temat Księżyca i Słońca. Trailer silnie sugeruje, że jest to pojedynczy robot z 2 osobowościami. Jego słoneczna wersja jest dobra, a księżycowa zła. Transformuje się zależnie od poziomu światła. Jest niebezpieczny w ciemności, a przyjazny w świetle. Zastanawia mnie tylko, jak konkretnie ta transformacja wygląda, bo wyraźnie widać różnicę w kolorze jego stroju. Nie odrzucam jeszcze możliwości, że to 2 roboty. Jeden się desaktywuje, a drugi się aktywuje. Freddy and Friends pokazał nam 3 zniszczone glamrocki. Póki co widzimy tylko zmasakrowaną Chica, ale z biegiem czasu pewnie wszystkie roboty zostaną zniszczone. Cinematyki w trailerze sugerują też, że nawet Freddy'emu może się coś stać. 4. odcinek kreskówki pokazuje nam Vanessę i Vani, które to postaci już znamy, ale wciąż nie mamy żadnej informacji na temat tego, o co chodzi z mackami, które pojawiły się w 1. odcinku. Gra wychodzi 16 grudnia tego roku. Liczę, że nie dostaniemy przed premierą żadnych poważnych spoilerów z jakiegoś gameplayu youtubera. Nie będę zły za jakiś pojedynczy odcinek, za sam wstęp do gry, ale dosłownie dzień czy 2 przed premierą, nic za dużo. Trailer mówi, że Security Breach będzie działo się podczas jednej nocy. Zostawili Grzesia w środku akurat wtedy, kiedy drzwi się pozamykały i nie jest w stanie stąd wyjść. Freddy nam mówi, że Pizzaplexa będzie w stanie opuścić dopiero wtedy, kiedy drzwi otworzą się o 6 rano. Do tego czasu musimy trzymać się i chronić przed animatronikami, a także przed Vanessą najwyraźniej. Tylko Freddy jest naszym przyjacielem i będziemy musieli wykorzystać jego pomoc, żeby przeżyć. Ten sam trailer mówi nam też, że Mega Pizzaplex jest zamknięte na parę dni w celach konserwacji animatroników. Prowadzi to do pewnych wątpliwości, może te drzwi nie otworzą się o 6 i będziemy tutaj uwięzieni na dłużej, ale póki co ciężko być pewnym. Póki co wiemy tyle, że Freddy chce nam pomóc znaleźć inną drogę ucieczki, taką, która otworzy się nawet wcześniej niż o 6. Może pojawi się tutaj parę alternatywnych zakończeń, kto wie. Gra będzie miała jakieś elementy wspólne z klasycznym FNAF-em. Widzimy biuro, w którym możemy się zamknąć i bronić przed animatronikami. Oczywiście podczas gry będziemy mieli inne zadania do wykonania, będziemy musieli łazić po lokacji. Nie zostaniemy w tym biurze na całą noc. Ale wygląda to, że będziemy regularnie do niego wracać. Na przykład, żeby naładować naszą latarkę, by taka informacja pojawiła się na trailerze. Nie wiem, czy wszyscy zauważyli, ale to biuro to właśnie miejsce, w które widzimy na Security Breach TV. Poznaliśmy je odrobinę, a w grze będzie ono miało jakąś ważniejszą rolę. Prawdopodobnie będzie kilka różnych takich biur. Bo na poprzednim trailerze widzieliśmy Grzesia w jakimś pokoju z masą monitorów, więc to chyba 2 różne miejsca. Ciekawi mnie, czy będziemy mogli korzystać z tego komputera, skoro Grzesiu tak czy tak ma swój zegarek połączony z kamerami.
Będziemy mogli jakoś oglądać kreskówki wewnątrz gry, więc może taka opcja będzie właśnie tutaj. Szukanie znajdziek po restauracji i wykorzystywanie ich w biurze. Byłoby ciekawe na pewno. Zastanawiam się, co oznacza ta scena, bo Freddy najwyraźniej ma jakiś problem, jakieś uszkodzenie. Czy jest hakowany? Czy zdradzi nas w końcu gry? Czy może zapowiada to po prostu najzwyczajniejsze uszkodzenie tego robota? Co podoba wam się najbardziej w tym trailerze? Bo mi zdecydowanie cinematiki wyglądają potężnie, zwłaszcza w porównaniu do tego, co wcześniej widzieliśmy we FNAF-ie. Fandom ciągle zwraca uwagę na to, że Steelwood składa się z naprawdę doświadczonych ludzi w animacji, bo dwoje z założycieli to weterani, którzy pracowali w Pixar. Te scenki wyglądają żywo, epicko, co naprawdę bardzo mi się podoba. Na ścianie widzimy też plakat do Avengers Endgame. Wyraźnie widać, że Scott nie żartował, kiedy mówił o Freddy Cinematic Universe. Widziałem parę pytań na temat tego, czemu Freddy nazywa się Freddy Fazbear, a nie Glamrock Freddy, ale odpowiedź jest w miarę prosta. To wciąż jest ta sama postać. To i Freddy, Rockstar Freddy i ktokolwiek inny Freddy to wciąż Freddy Fazbear. Pizzaplex dosłownie nazywa się Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex. Restauracje we FNAF 2 to nowe Freddy Fazbear's Pizza. Nic dziwnego, że w tych lokalach znajduje się animatronik o imieniu Freddy Fazbear. Robot zrobił też pozę Freddy'ego Mercurego, co jest w miarę oczywistym nawiązaniem, skoro cała gra kręci się dookoła Glamrocku. Dla mnie gra wygląda dobrze, eksploracja restauracji to ciekawy pomysł, fabuła prowadzi do ciekawych teorii, no i ufam, że Scott i Steelwood mieli jakiś dobry pomysł na ten gameplay. Nawet jeśli ludzie porównują ten koncept do nudnych fangame'ów, nie ma znaczenia. Oczywiście jeśli gra wam się nie podoba, to dobrze dla was. Nie ma sensu krytykować innych za to, że mają inne oczekiwania, że nie ciekawi ich Security Breach, dla każdego co innego. Nikt nie chce, żeby mu ktoś stał pod uchem i tłumaczył, dlaczego ma być niezadowolony, ale nie idźcie też w drugą skrajność i nie wymuszajcie na ludziach, żeby gra im się podobała. Gra ma swoje problemy, bardzo dużo komentarzy mówi o kamerach. Niskie FPS-y nie są dla mnie problemem, bo to może być równie dobrze umyślny zabieg, tanie kamery. Ale rozumiem, że ludzie mają problem z brakiem tekstur, czy cieni, czy coś takiego. Jeszcze się okaże, czy Steelwood poprawi to przed premierą gry. Mnie to przeszkadzać nie będzie tak czy tak, bo jak zawsze mówię, grafika mnie nie obchodzi. Będę grał na PS4 bez ray tracingu. Podobają mi się postaci, które zostały stworzone na tą grę. Nawet gigantyczny Music Man wygląda ciekawie i pewnie zobaczymy jeszcze więcej w grze. Wciąż nie mamy wielu informacji na temat Williama. Istnieje masa lokacji w Pizzaplexie, których jeszcze nie widzieliśmy. Jestem naprawdę ciekawy tej gry. Menu zegarka mówi nam o jakichś misjach, więc będziemy mieli do wykonania w Pizzaplexie różne zadania. Niektóre mogą być opcjonalne, czyli albo po prostu dla zabawy, albo do odkrycia jakichś alternatywnych zakończeń. Wydaje mi się, że ucieczka Grzesia z tego budynku to będzie za mało. To będzie szczęśliwe zakończenie dla niego, ale prawdopodobnie też dobre zakończenie dla Williama, który ma jakiś swój cały cel w przejęciu kontroli nad Pizzaplexem. Dowiemy się, do czego zmierzał wątek, który wprowadzili w Special Delivery, a który będzie znacznie bardziej rozwinięty w tej grze. Jaki ma William cel? Że dostaniemy więcej informacji na jego temat, jeśli chcą nam dać jakieś podpowiedzi co do FFPS-a i Ucena. Dowiemy się pewnie, jakie nastawienie Vani ma do tego wszystkiego. Temat Vani jest trudny, bardzo nie lubię teorii, że William ją kontroluje. Mówiłem wiele razy, że to nie jest to, co się dzieje w Help Wanted. Jeśli William kontroluje ciało Vanessy, to nie ma żadnej różnicy pomiędzy przegraną a wygraną w zakończeniu Help Wanted. Vanessa pokonała Glitch Trapa, ale ukryła go w pluszance. Rozmawia z nim tylko wtedy, kiedy dotyka pluszanki. William wciąż jest plikiem w grze i pewnie zostaje przeniesiony w Security Breach. Nie znajduje się w głowie Vanessy. Jestem w stanie zaakceptować manipulację, pranie mózgu, coś takiego, ale Vani nie ma w sobie Williama. Nie wierzę w to. Często zwraca się tutaj uwagę na to, że Vani zachowuje się dziwnie w Special Delivery, jakby miała dwie różne osobowości, ale bardziej mnie przekonuje, że prowadzi dwa życia. Ukrywa swoje prawdziwe ja przed innymi. Nie podoba mi się pomysł, że Vani ma dwie osobowości, skoro Słońce i Księżyc prowadzą już ten wątek. Co, wszyscy mają dwie osobowości? Nie rozumiem za bardzo logiki w tym miejscu. Istnieje we FNAF-ie taki motyw, że roboty są dobre za dnia, a złe w nocy, ale to pasuje do Moondropa, a nie do Vani. Powtarzam, ten pomysł po prostu mi się zupełnie nie podoba. Trochę więcej szczegółów na temat gry pojawia się w poście na blogu PlayStation. Dowiemy się, że trójce robotów zlecono poszukiwanie dzieciaka i one nie zamierzają się cofnąć przed niczym, żeby wykonać to zadanie. Z czasem roboty staną się coraz mądrzejsze, będą rozwijać się w tym, jak ciebie dorwać. Stawboty nie będą próbowały złapać Grzesia, ale jedynie będą alarmować inne roboty. Oznacza to tyle, że lokacja jest ogromna, ale wszyscy przeciwnicy będą zawsze blisko ciebie, bo zawsze jakiś stawbot cię zauważy. Jeśli uda ci się perfekcyjnie unikać tych robotów, to pewnie będziesz bezpieczny, ale kiedy tylko jeden z nich cię zauważy, animatroniki szybko znajdą się w twojej lokalizacji. Do dyspozycji mamy Freddy'ego Fazbeara, który jest po naszej stronie, chce nam pomóc, zna skróty i podaje nam wskazówki, jak mamy przeżyć. To pewnie on daje nam zegarek i od niego będziemy dostawali wiadomości podczas gry. Kiedy siedzimy wewnątrz Freddy'ego, jesteśmy całkowicie bezpieczni, ale musimy być ostrożni, bo wymaga on regularnego ładowania. Blog wyjaśnia też, że miejsce, w którym się ukrywamy, w normalnym wypadku służy do transportowania tortu na urodziny. Mechaniki gry uwzględniają kryjówki, odwracanie uwagi robotów różnymi przedmiotami, kamery, a także fazcam i fazblaster, które są używane do ogłuszania robotów. Blog obiecuje nam jakieś ucieczki z biura, więcej bossów i przeciwników, a także grywalne konsole wewnątrz lokacji. Będziemy na pewno mieli dużo zabawy podczas eksplorowania tej placówki.
Widziałem parę porównań tej gry do Hello Neighbor i nic dziwnego, bo to w końcu stealth horror, podobny koncept. Jest masa innych gier, do których można by z Security Breach porównać. Sam Hello Neighbor jest blisko, bo to jest raczej świeża gra, często kojarzona z FNAF-em, obie są kreskówkowe, nie są brutalne. Sony nazywa grę Family Friendly Horror, co raczej dużo mówi na ten temat. To nie będzie krwawy horror porównywalny do niektórych produkcji. Jeśli Security Breach miałoby być Hello Neighborem, to niech będzie udaną wersją tej gry. Miejmy nadzieję, że Steel nie popełni podobnych błędów, jeśli mają ten zły przykład dosłownie przed oczami. Trochę się martwię o tę grę, bo PlayStation ostatnio mi świruje i rozłącza się czasami bez powodu, ale powinien być w stanie zagrać. Pewnie normalnie wrzucić na YouTube'a. Mamy 1,5 miesiąca do premiery, więc wszystko może się zmienić, w międzyczasie zobaczymy. Na ten moment dziękuję wam za oglądanie. W następnym odcinku zajmę się pierwszą historią z 5. książki Fazbear Frights, Odwiedziny Królika, więc zapraszam was do obejrzenia, kiedy wyjdzie. Obejrzyjcie też najważniejszą jak do tej pory historię z Fazbear Frights, czyli Powrót do domu. Mówię tam sporo o fabule książek i o fabule gier. Ma duży wpływ na moje teorie. Dziękuję i zobaczymy się w komentarzach.